Mój pierwszy basen. Także zapraszam Was od początku do końca, od trawnika praktycznie jak tutaj był, do tego co jest, jak to wyszło, z czym się musiałem zmagać, jakie były problemy, czego nie wiedziałem, czego się nauczyłem, czego Wy możecie uniknąć, zakładając swój pierwszy basen. Także zapraszam serdecznie. Wziął, rozkopał, takie było ładne, na zielono. Siemano, nie usiedzi znowu coś, znaczy ja bym może i usiedział, to jest bardziej zasługą mojej małżonki, że mnie kopnęła w tą stronę, bo jak już kupiła basen, taki coś. O, taki basenik 5,5 metra na 2,70, prawie 2,80, 122 wysoki. Jakieś takie coś, pojęcia o tym nie ma zielonego. Na razie to YouTube oglądam. Ma wyglądać tak. Tak ma wyglądać. Tu są jego wszystkie wymiary. Także no teraz to trzeba coś wykombinować, nie? Znaczy ja mówię, to na plus, bo jak mi się nie chce, to mi się nie chce. Ale jak już jest basen, to trzeba kombinować. Także na start poszło zdzieranie trawy. Bo u mnie teren, ogólnie tutaj całej wioski teren jest cały czas ze spadem. Leci ze spadem non stop. To zobaczycie jak wypoziomuję tutaj. Nie mam na razie pomysłu na poziomowanie, coś kombinuję. Jak wykombinuję, to Wam pokażę. Także na pewno wiem, że jest około, jak tutaj jest 0, to tutaj będzie minus 7, minus 9 cm nawet. Albo tutaj od 0 to około na tych 7 metrach, tych do 10 nawet. Między 5 a 10 cm, bo to tak mniej więcej sprawdzałem. Plan jest taki. Takie płyty już zostały zakupione chodnikowe. 50 na 50, 7 cm wysokości. I z płyt ma być obramówka. Zobaczymy czy pełna, czy niepełna. A w środku ma być styrodur 3 cm. No i myślę na sam dół dać taką nie włókninę, tylko jakoś to się tak nazywa, nie pamiętam. Jakoś to się tak nazywa. O takie coś na sam dół dam. Później styrodur, płyty i na styrodur jeszcze chyba folię albo drugi raz tą plandekę. No zobaczymy. Teraz muszę coś wykombinować, żeby to wyrównać. Jak się wyrówna, to dalej sznurki, płyty, styrodur, przyniosę chyba basen. Będę Wam mniej więcej pokazywał, bo ja Wam idę na żywioł z tym. Co wyjdzie, to wyjdzie. W miarę, żeby było równo, resztę się później wykombinuje. No i tyle. Mam pomysł na poziomowanie. Jak się sprawdzi, to Wam pokażę. Jak się nie sprawdzi, też Wam pokażę, że się nie sprawdził. Dobra, lecę z tematem. No jak miałem Wam pokazać, to Wam pokażę, jak ja to poziomuję. Już gdzieś więcej dotąd mam wypoziomowane. Takie coś sobie wymyśliłem. Takie kółka robię, że tak powiem. Poziomuję w koło. Tutaj mam wbitek ustalone, że jest stąd poziom. Tutaj jest taki zawias, żeby się i tak kręciło ta szpilka, żeby w miejscu stała. Ma się to wszystko kręcić i też zawias ma góra-dół chodzić. Tutaj sobie pilnuję poziomu. Oj, kątowniki, które znacie z mojej konstrukcji na baterię, strugam. I tak, tutaj trzeba było wszędzie strugać. No to sobie tak zaznaczałem. Trochę motyką, trochę sztychówką. Podrapać, trochę trzeba było zlać wodą. A z racji tego, że tu jest wyżej, a tu niżej, no to tu musiałem podsypywać. Tu musiałem podstrugać. A tutaj tu już będzie dobrze drzeć. No ale 2 metry jest długości. Także robię promień 4 metrów. Czyli tu już mam praktycznie ogarnięte. Jakieś 2/3. No jak taką dechę położę, która była na heblarce, czyli musi być równa, no to gdzie bym ją nie położył, to praktycznie wszędzie mam w oczku. Czy tak położę, czy nie wiem, czy jedną ręką wezmę. Uda się. Czy gdzieś tu. Zobaczcie. No odwróć. Jeszcze dołki jakieś nierówności wychodzą, bo to się tu podsypuje. Ale
Jak dla mnie elegancko. No i zobaczcie, godzina 17, prawie 18. Tu jest jeszcze słońce, także tutaj będzie do 19 słońce od, ja wiem, od 5 rano. Cały czas jest słońce. Także wio z drugą stroną. Ale to trzeba najpierw wodą zlać, bo normalnie beton. No dzisiaj polało, także fajnie idzie. Ale zobaczcie, tutaj jest praktycznie na równo z trawą. I tutaj jest uskok. Ale tak naprawdę ten uskok to jest poziom aż stamtąd, z początku. Czyli tutaj jest odległość 10 metrów. I różnica poziomu na tych 10 metrów tutaj wychodzi 15 cm. Także dla basenu by wyszło jakieś 12 do tego momentu. Tak widać, jak tam ziemia ucieka. Tam też jest troszeczkę ta ziemia podrównana. Także już by nie było dobrze. A teraz jest w miarę fajnie równo i cały czas jest twarde pod spodem. I polecam ten sposób. Jest roboty przy tym, nie mówię, że nie. Ale ja sobie, tak jak widzicie, strugam, później sobie porównuję to co grubiej. I na końcu motyczka taka zaostrzona. Wyrównuje, jest elegancko. Jak tam będzie z pół centymetra różnicy, to ja się tym nie będę przejmował. Także nie będzie tu już żadnego piasku, niczego. Tylko pójdzie mata. Zapomniałem, jak ona się nazywa. No taka pod kwiatki. Nie taka jak ta, tylko taka grubsza. 100 mg. Chyba jakoś tak, gęstość. Pójdzie na spód, pójdą płyty na to sterodur 3 cm. I na ten sterodur pójdzie druga mata. To jakoś tak w miarę będę się starał wyrównać. No i na to basen. No i dalej, między deszczami męczę krawężniki. W życiu tego nie robiłem. Także jako tako tu od przodu trzeba tą... Widzicie, to jaka różnica poziomu będzie. Także trzeba coś tu wsadzić. Krawężniki na 25 cm. Strugam ziemię, deskę sobie ułożyłem. Narzędzia się ogrodnicze przydają. Tyle młotkiem trochę mu wpierdzieliłem i będzie. I tyle co agrowłóknina, tkanina, nie wiem jak to się tam nazywa, dokładnie przyjechało. 100 mg, taka grubsza, żeby była, ale fajna, podoba mi się to pod rękę. Także rozwinąłem pierwszą rolkę, idą płyty. Nawet równo te płyty siedzą. Także to będzie tutaj taka będzie na razie podkowa zrobiona. No i dobra, na razie przerwa, bo niestety, ale pada znowu. Tyle na dzisiaj, bo mi płytek brakło. No tak naprawdę nie wiedziałem do końca, jak te płytki mają być. Także tu jest obłożone, tu i tam jest obłożone. Córa już testuje basen jeszcze na sucho. Moja małżonka, która jest za mną i nie chce się pokazywać, tutaj już fajnie zagajnik taki zrobiła. A tu będzie coś takiego, taki fartuch zawijany. Całość nie chciałem walić, nie wiadomo ile tego. Na stusia nie połam tego styroduru. Jest styrodur 3 cm XPS. Tylko podłożyłem, tak jak widać, o tam fartucha kawałek pod spód. I później tylko zawinięcie, tak jak w tamtym miejscu. Żeby było tam, gdzie no, będzie zewnętrzna strona basenu, żeby było czarne. A styrodur będzie pod basenem, także tutaj nie ma potrzeby niczego łapać. I tutaj też jest na ciasno ścianka do ścianki. Tu na ciasno, także on nigdzie nie ucieknie. Jak go te 13 ton wody przydusi, to amen. Także jutro płytki, jeszcze 2 płyty styroduru muszę dokupić i praktycznie można rozstawiać. Trochę mu się siadło, ale tragedii nie ma. 14 płytek, 750 kg. Nie ma źle. Hakiem jeszcze po drodze nie ciągną. Także ostatnie płytki, styrodur dokupiony. Do roboty. No i na dzisiaj by było tyle. Mamy tutaj w środku przestrzeń 3 metry na 5,5 metra. Tu jeszcze postanowiłem dać tą matę jeszcze tutaj na styropian, bo mówią, że się będzie podłoga przecierać z styropianu, żeby piasku sypnąć albo coś takiego. Się wydaje, że chyba nie będzie problemu, ale dałem matę, żeby też mogło sobie na niej pracować. I tak, dzisiaj mógłbym basen kłaść, ale jutro ma padać, bo ja tutaj pracuję oczywiście z małżonką, bardzo intensywnie, sam bym tych płyt nie wytargał, także moja małżonka no, pomaga
ile może. I tak, mówiłem, że jutro ma padać, także teraz się wezmę za ogrzewanie tego basenu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już wam pokażę, co sobie tam wymyśliłem. A wymyśliłem sobie takie off-gridowe grzanie basenu. Czyli tak, tutaj mamy kolektor heat pipe. Zostało mi jeszcze 15 rur. Także dotąd będzie założone 15 rur. Ta przestrzeń tutaj, o. Znaczy tak, rury będą grzały na wodę, ale trzeba jeszcze prądu, tak? Prądu do pompy obiegowej, do tutaj właśnie, bo to będzie osobny układ, i prądu trzeba do pompy basenowej też, nie? Także prąd będzie brany. Prąd będzie brany z takich paneli. O, takie cosik fajne. Taki elastyczny panelik. On ma 200 W mocy. Także już sobie fajnie będzie temat radził. A prąd będę gromadził w powerbanku. I tak, z powerbanka pompa obiegowa do heat pipe'a będzie sobie na 12 V leciała. A pompa, dobrze patrzę, tak. A pompa już basenowa z 220, czyli będzie włączane, wyłączane. Myślę, że coś z tego będzie. Jak będzie za mało, to no to trudno. Na pewno jak będzie słońce świeciło, to będzie energia do zasilania jednego i drugiego. Jak będzie za mało, to trzeba będzie doładować. Na pewno dam wam znać z tych testów. Także zobaczymy z tego, co z tego wyjdzie. Także tak, jeszcze jeden temat. Ja to myślę, bo to tak jest postawione, żeby łatwiej mi było przy tym robić. Wiecie samemu, jak się robi. Tu jest kąt około 32 stopnie. Tak mi wyszło, więcej nie trzeba. Tutaj myślę wstawić oś na środku. Czy tak, żeby ten środek ciężkości w miarę był bardziej na przodzie. Oś myślę tutaj wstawić, nawet gdzieś to rula leżała. O, jest, o, stare. I z boku wstawić kółka od taczki. Tam jest duże takie kółko, nie wiem ile ono ma tam, 40 cm gumowe. I to będzie takie przenośne. I dzięki tym kółkom będę mógł go obracać. Czyli to będzie taki też tracker. Także, oj, wali. Dobra, tu się biorę za robotę, a basen pojutrze, jak już deszcze przejdą, bo naleje mi w to niepotrzebnie, to takie będzie wszystko mokre. Nie ma sensu, także na spokojnie się to rozłoży. Lecimy dalej. No i niestety wytrzymało. Nie, wczoraj tu się czepił trochę, a dzisiaj w nocy tutaj wydarł. Właśnie nie wiem, czy tutaj nie była przyklejona też taśma. Bo coś drapał, może coś wyczuł pod spodem. Albo dla zabawy już później sobie dar. Także no kolego. Oj, trzeba będzie pieprzem posypać. Nie ma wyjścia. Nosek pokręci. I tyle. Słonko wyszło. Także plandeka rzucona. Elementy są. Tam jest burza mózgów. Co do A, co do B. Co do D. Także coś składamy. No i dobra, słuchajcie, stoi. Muszę tutaj podopasowywać jeszcze właśnie pod te pod te podpory pionowe. Tu za dużo nie ma miejsca właśnie pomiędzy basenem a płytką. Ja tak płytki na pałę kupiłem 35 na 35, no nie było mniejszych. Te podpory ok, a tutaj niestety nie wyjdą mi, będę musiał dwie takie płytki przeciąć. Nie wiem, czy mi się ta sztuka uda, nie wiem, czy się nie wybiorę. Może z bruku coś by wybrał albo coś pokombinować, powiem wam. Ale ogólnie stoi elegancko. I z przodu, no właśnie to co chmurek tu wyjadł. Trzeba będzie jeszcze matę dać, także podpórka na razie jest. No i pomału do przodu. Drabinka poskładana. Coś z tego chyba będzie. No i miałem wodę lać, a wszystko rozebrane, basen przesunięty. Niestety nauka przed i po. Trzeba podnieść basen do góry. Dlatego jest dokupiony jeszcze 5 cm XPS-a, także tutaj będę miał styrodur na 8 cm. Tutaj boczki są na 7 cm. No i tyle. Trzeba to podnieść do góry.
Przez to, żeby właśnie basen nie stał na podporach, tylko żeby sobie sam sobie stał, a podpiery go podpierały. No mówię, że za dużo tych projektów i gdzieś to się trochę zgubiło, ale jak już postawiłem basen, myślę, coś mi tutaj nie za bardzo pasuje, zacząłem drążyć i trzeba podnosić jeszcze dno do góry, ale to się nic nie dzieje. Jak mówiłem w ostatnim filmie, już bym większy basen kupił. Ten sezon ogarnę na tym, zobaczę co dzieje, jak pouczę się i styrodur mi nie zginie, bo to można dużo innych rzeczy z tym porobić. Także co, biorę się, rozkładam, przy sobie od razu matę sobie wymienię, bo mi tutaj jeden szarpidur szarpał i lecimy wreszcie z tym basenem. Dobra, jest uzbrojony z powrotem. Na razie to wszystko pracuje, jest wyżej, to sporo wyżej, ale waga zrobi swoje, bo to jest jeden na drugim, to zawsze coś tam się w prawo w lewo napręży. Waga zrobi swoje, dociśnie i przenoszę jutro. Ja nie wiem, do 4 osoby przynajmniej trzeba, to muszę najpierw jej wody się pozbyć, bo w nocy padało, a to z tą wodą to się tak wydaje, no nie woda, ale to jest waga, żeby basenu nie uszkodzić. Także do jutra. No i nie dało mi, sam go tu zaciągnąłem. Wodę wylałem, to poszło fajnie. Także jutro leję wodę, bo dzisiaj jak ten styropian układałem, jak to słońce świeciło, to masakra. Może się uda w 2 dni tą wodę doprowadzić jakoś do jakiegoś porządku i trzeba się pakować, bo po to jest. No i zobaczymy też. Sobie zrobiłem szeroko i nie wiem, czy sobie nie zrobiłem za szeroko, czy mi te płytki nie będą chciały wyfiknąć. Basen jest wyżej, dno jak teraz wszedłem, to się fajnie ułożyło, widać, że gdzie jest dno, gdzie jest szef, także już tak nie będzie ciągło. Tutaj jeszcze siła pójdzie na bok i nic tu nie będę podkładał, powiem wam, pod te podkładki, bo piszą, że tutaj dużego obciążenia nie ma, przez to jak basen stoi, tak ma stać, to one też nie będą cisnąć, tylko stabilizują go tak naprawdę i są bardziej po to, żeby właśnie stał tak na pusto. Jak się go naleje, to już bardziej te boczne podpory cierpią. No zobaczymy, będę to wszystko obserwował. Ty tam znalazłeś dobrego, co? Kostkę? Zaraz dostaniesz drugą. No i tyle, słuchajcie, jutro woda, a jeszcze muszę filtr wiadrkowy zrobić. Trochę poczytałem takie szmery bajery. Zobaczymy pompy, wszystko z tej strony. Tutaj trzeba będzie pewnie zagrodzić, żeby koleżka nie chodził i węże nie zeżarł. I z drugiej strony też do siatki sobie zagrodzę do tej pompy, bo no może mu przyjść do głowy na to, żeby sobie węże pogryźć. Zobaczymy. I się leje, i się leje. Jaki żółtek się utopił? A tam co bądź się utopiło, po to będzie właśnie tamten, dalej zapomniałem nazwę tego czegoś. Lejemy, się leje. Temperatura wody na dnie 22 stopnie. Drugi termometr jest jeszcze w powietrzu. A tak, jest na sztukę, to z ciekawości. Nalewane jest przez węża. Tutaj ile miałem węży, tyle położyłem. Zawsze coś tam wstępnie zagrzeje. Na grupach policili. Woda idzie z wodociągu, ale jednak poduszka, jak to mówią, jakaś tam syntetyczną watą czy czymś tam, wsadzony wąż i się jeszcze wstępnie filtruje. Układa się ładnie, powiem wam, bardzo ładnie się układa. Tutaj zaczyna pomalutko, delikatnie siadać, ale fajnie, nie daje na razie żadnych podkładek, bo ja widzę teraz, jak to dno w miarę pracuje. Będę sobie to wszystko obserwował. Powiem wam z tą pompą. Na początku nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi, ale ja to zrobiłem na odwrót. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. No, założyłem to ustrojstwo do wyciągania tego sypu, co będzie górą pływał. No i taki mam plan, żeby właśnie wciągać tutaj z góry, a wyrzucać tą drugą dyszą tam. To na środku dyszą wyrzucać, żeby to jakoś tam wodę mieszało. Ona niby jest troszeczkę niżej. To tak się przyjrzałem i ja przyzwyczajony jestem, że pompa pobiera od spodu, a wyrzuca na górę. Ale to chyba na odwrót ma działać, bo ma wpaść do filtra i wyrzucić tam. I tak naprawdę się dowiem, jak ta pompa działa, jak ją uruchomię.
Po prostu będę wiedział, w którą stronę co jak pompuję. Jeszcze muszę poczytać, bo takie to trochę do mnie to wbrew normalnej hydraulice. No i już praktycznie 8000 litrów wlane. Wywaliłem to. To będzie, jak się trzeba będzie filtrować. Nie ma sensu, woda czysta leci z ujęcia. Także dużo osób się już w komentarzach pyta, bo w międzyczasie wrzucam filmy, jaki koszt napełnienia. No to mniej więcej te 13 000 litrów to będzie, ja nie mam jakiegoś wstępnego przyłącza, tylko ze śniegami będzie liczone. Zaraz mi smartfon wpadnie do tej wody i będzie jakieś, o Jezus Maria, jakieś 200 zł plus minus. No, plan jest, że to ma być całoroczny basen, także napełnię raz i zobaczymy. Zobaczymy, ile chemii trzeba tak naprawdę. Na razie woda jest kryształ, to jest miękka woda, także z pH też nie powinno być problemu, bo ona nawet w czajniku nie zostawia żadnych tych. Także no, zobaczymy wszystko. Moja małżonka coś tam poczytała, co tam na początek ogólnie. Na grupach jest dużo informacji po kolei, jak co robić. No i tyle, no. Na razie naleję do pełna. Trzeba jakieś podgrzewanie kombinować, ale ja tutaj coś czuję, że dużo będzie kombinacji z podgrzewaniem. Zobaczymy. Dobra, leje się. Dzisiaj się nie naleje, jutro rano odpalę, jeszcze się doleje. I dalej kolejne rzeczy związane z basenem, bo tu będzie trochę roboty. Nie powiem. Tą wodę utrzymać będzie trochę roboty. Ja mi nie przeszkadza, ja lubię różne rzeczy robić. Niektórzy mają problem z ogarnianiem tematów, to później jest woda zielona, ratowanie, inne rzeczy. Jak ja mówię, to będzie obowiązek, dlatego tak długo u mnie go nie było i przez to też, przez tą chemię. Ale nie jeden już ma basen i to działa, to czemu u mnie tego ma nie być? No i już prawie 11 000 litrów poszło. To też się uziębiło przez noc. Na dole jest 19,2, na górze jest 19,7. Tak czujniki są. O, jeden tu jest tak na wysokości, nie wiem, 80 cm, drugi na dnie. Nie wiem, czy będziecie to na filmie widzieć, ale tutaj taka ładna miotła w pszenicy jest i ciągnie wszystko w ten basen. Także no już będą pierwsze testy tego skimmera. Tam trzeba będzie jakąś siatkę jeszcze chyba założyć, bo tam jest tylko ten sitko, nic więcej. Tu jeszcze siatkę trzeba będzie założyć dodatkowo. Tam później pójdą kulki, nie kulki. Na razie, żeby ten chlor, szok wymieszać, inne rzeczy. Dobra, leję do pełna. Trzeba zmierzyć, jakie jest pH i dodać chlor szoka. Zrobię też film o kosztach całości tego wszystkiego, ile wyszło. Nie wiem, może się powtarzam, bo to już trwa i trwa i trwa. Ale taki film będzie o wszystkim i o niczym. Może każdy sobie coś nie znajdzie. Pierwsze odpalenie pompy. Bo to sobie przeniosłem. Znaczy podpiąłem tak jak producent, bo nie wiedziałem, jak ta pompa działa. Już teraz wiem, że wciąga tutaj przez filtr i wyrzuca tędy do góry. A ja tutaj mam skimmera założonego i tak fajnie mi wyrzuca wszystkie śmieci do góry. Ale no troszkę tego nie rozumiem, dlaczego on wciąga zimniejszą z dołu, wyrzuca cieplejszą na górę. Raczej powinno być na odwrót, żeby wciągał właśnie z góry to ciepło i pchał ją niżej, żeby ta cała woda się nagrzewała. Trochę z innej hydrauliki, to może tego nie rozumiem. Na razie to zrobię tak, zamienię po prostu tylko węże, żeby tutaj skimmerek mi wciągał, tam żeby mi wyrzucało. Zobaczę, to będzie krążyło. Jak nie będzie krążyło, to zmienię kombinację cały czas. No i jest zasilanie rozstawione, panel, Fosibot, pompa zapięta odwrotnie, także wciągam tutaj, wyrzucam tam. Z tym skimmerem troszkę się pobawiłem i najlepsze ustawienie dla niego jest takie, jak tutaj całe wiadro jest tyle co nad powierzchnią wody, bo jak damy go niżej, o zaraz wam pokażę, o zaraz to poregulujemy, o dół, to jeszcze nic, no bo się, kurde, czego to w dół nie idzie, o zaraz zapowietrzę pompę. No bo wypór jest za duży. Jak damy go niżej, o widzicie, to lewa się tędy bokami więcej. Pewnie zabezpieczenie jakby się tu zatkało, żeby wciągało, ale jak go tak ustawimy pod lustro, to wtedy zaczyna bardzo fajnie wciągać.
O, górą wodę. Tak, centralnie pod lustro właśnie. Tylko nie za dużo, bo się zapowietrzy. Trzeba znaleźć ten moment mniej więcej. Wtedy fajnie leje. Cały czas nauka. Ale filtruje elegancko. Pomału tą miotłę, co tutaj mi z boku nawiewa, będzie ściągało. Widzicie? Przekręciłem i jednak troszeczkę niżej trzeba go dać, bo nie przelewa. O, to tak cały czas nauka. Co ty tam łowisz? Rybaku. No, tak się martwiłem, że się nie wyprostuje, ale już prawie góra jest wyprostowana. Także moja małżonka miksturę sporządziła z tabletek. Trzeba zmierzyć pH, jakie jest wody. Czy ma woda pH, czy nie ma pH. I ile tego, nie bój się, nie będę cię kręcił, tego chlorszoka wlać. Moja małżonka nie chce być u mnie na kanale. Taka ładna dziewczyna. Gwiazda może być tylko jedna. Nie rozumiem. Dobra, ale tu jest druga. Jej nie przeszkadza. I to zaraz coś tym narobisz. Dobra, fajnie się prostuje, już prawie końcówka. Skinner fajnie wciąga. Nie spadnie, ona jest nawet. Lecimy z telepaniem tego. Już jakieś kolorki zaczynają się tam robić. I tak, pierwszy pomiar wyszło, że pH jest 7,8, a ma być między 7,6 a 7,0. Ja nie wiem, żebym głupio nie nagadał, ale tak mówię, tak żeśmy czytali, żebym dobrze zapamiętał. Chlor nie wiem na jakim ma być poziomie, ale jest raczej tak, nie wiem, 1,5 albo 2,0, ale chlor jest na razie to, co jest z sieci. Także w wodzie sieciowej jest taki chlor i nie pamiętam jaki ma być. Ma być chloru, to nie jest poradnik, tylko takie właśnie życiowe, jak ten basen uruchomić. I poszedł nam teraz, poszło pH minus, czyli tutaj jest liczone na 10 m3 100 gram, czyli u mnie jest na 13 m3 130 gram i to jest obniżenie o 1, a myśmy chcieli obniżyć o 2 na 7,4, także poszło 260 gramów. Tu jest ponad 1300 litrów, ale lepiej to na spokojnie dodawać niż przesadzić. I temat takim jest, wszyscy straszyli, że no tamtych nóg nie ruszę, nie ma opcji, ale te nogi to na upartego nawet do góry jeszcze podniosę. Nie wiem, czy ja mam tyle siły, czy ludzie tacy słabi. Porozciągałem nogi. Tutaj sobie też nogi jeszcze muszę ją rozciągnąć, bo dotyka mi basenu i mi się z automatu jeszcze bardziej tutaj wszystko wyprostowało. No i chyba tyle tej wody. No niestety, jednak tu jest wyżej. Tutaj jeszcze trochę białego widać. A tutaj już prawie pod białe podchodzi. No jeszcze troszeczkę do plandeki i zostawiam to. A ten środek rozpuściłem w wodzie. Tutaj do skimmerka wrzuciłem, także od razu się kręci. No i teraz godzina 12, także pod wieczór będziemy dalej mierzyć pH. Bo to musi ileś tam, nie pamiętam ileś musi przeobracać. Pompa ma 5000 litrów przepływu, tu jest 13, także musi ten basen troszeczkę obrócić. To niech sobie do wieczora chodzi. Biorę teraz, nalewam już do pełna. Trzeba jakoś tą plandekę, bo powiem wam, to będzie wyczyn zaciągnąć tą plandekę. Tutaj wczoraj próbowałem, nie dałem rady. Może się dzisiaj uda. A finalnie trzeba taką folię bąbelkową niebieską UV dać. Także wszystko po kolei. Plandeka na górę, na razie oryginalna. Jak się basen wyprostował, to już bardzo fajnie zaszła. Trzeba ją mocno naciągnąć tym sznurkiem, bo przechodzi wiatr i wszystko odpruwa. I tak, na dnie 21 stopni, a tutaj pod górą 21,4. No jest godzina 12, zobaczymy do wieczora, czy się nagrzeje ta woda, czy się nie nagrzeje. Kolektor tam już pomału to składam, nie chce mi się, powiem, takie gorąco, że mi się nie chce, ale i tak najpierw właśnie to pH wyrównać, później z chlorem. Po tym wymiarze wyszło, że chyba chloru nie trzeba nic ruszać, bo to jest z sieci chlorowana, no ale to cały czas moja małżonka się bardziej tym zajmuje. No i dalej do przodu, prawie koniec. O, siemanko gościu, przed chwilą mi uciekł, ale już się znalazł. pH zmierzone, także jeszcze doszło 50% tego, co miało być, bo jest ta górna granica i prawie mam zrobione ogrzewanie basenu.
Także wykorzystałem spust do pust jako pobieranie, czyli z dołu będę sobie zimną pobierał. Tutaj sobie będzie tędy leciało. Tin, 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 tin. O. Tutaj idzie. Tutaj idzie do pompki. Pompka będzie tutaj na sterowniku, czy czymś takim, jakimś takim. Z Folsy bota pójdzie. Komórek dziadka zaczepia. I obieg 15 rur heatpipe. Tutaj będzie. Tutaj na tym wolnej przestrzeni chyba panel ten rozkładany rozwiesza albo coś innego. Tam sobie będzie już ciepła wylatywać. Tu jest dosyć mocny obieg. Także to będzie chyba cały czas kręciło. Nie będzie dużej temperatury podbijało, ale maksymalnie będzie te rury wykorzystywać. Tutaj mamy wyrzut. Także zasilanie mam z tamtej strony, wyrzut z tej. Przez cały basen musi przejść to ciepło. No i dobra, jutro rury montuję. Mierzę jeszcze raz pH. I powiem wam, na dzisiaj już tak było 24 stopnie woda. Także murek szaleje. Na 24 stopnie woda, to ja już bym się wlazł do tej wody. Ale jeszcze tam troszeczkę pomierzyć. Dobra, lecimy dalej. Ale powiem wam, w nocy burza była, waliło piorunami. Na szczęście gradu nie było, albo Polsce tam biedy narobiło okropnej. Wacek mój siedział w budzie, mało mu tej budy nie rozwaliło. Powiem wam, przerąbane z tymi burzami. I tak, Fosibot został na zewnątrz. No nie był tak, nie leżał, tylko tym wiadrem był przykryty i nie nalało. To, że jest do góry, to jest elegancko. Aktualizacja będzie ten panel, on ma też 200 W. Rok chyba 2009. Zobaczcie, to jest taki fajny paneliś stary. Moje muzeum, jeszcze na 2 buzbary. Taka pucha przyłączeniowa. 200 czy 220 ma? Bo już nie pamiętam. Nie, 220 W mam, przepraszam. Ale zachowuje się dzisiaj 220, to o wiele lepiej działają. Ale on mi się podoba i sobie będzie. Daje teraz 32 W. Niestety, chmurka przyszła. Dobra. Co tam, kolego, majstrujesz? Jest trawka? Jest. Pompy, nie pompy porobione na krótko, na razie na pająka to zrobię. Wkładam rury, niech to się już, że tak powiem, nagrzewa. Balast sobie zrobiłem po to, żeby łatwo było go przenosić, widzicie, o. Jest tak wyważony, że jedną ręką go delikatnie. To idą rury, chodzi o to, żeby właśnie nim było łatwo tutaj obracać. Praktycznie od południowego wschodu do południowego zachodu. Taka kombinacja. I jeszcze jedno, myślę chyba, tylko nie wiem, czy tutaj na ssaniu założę. Kupię filtr sznurkowy i dołożę tu jeszcze filtr sznurkowy. Także jedzie jedna filtracja, będzie tam, a przy nagrzewaniu będzie jeszcze dodatkowa filtracja. Czemu nie? Ostatnia rura. 15 sztuk. Pasty napakowane. I biorę się za robienie sterowania. I leci test. Słuchajcie, pogoda jest taka. Trochę słońca, trochę nie. Z dna wciągam 23,6. Czujnik jest tam na samym dnie. Wciągam tamtędy. Leci sobie to do kolektora. Mamy 23,6. Podnoszone jest do 25,8, czyli o 2 stopnie jest podnoszone przy dosyć sporym przepływie. Nie wiem, jaki to jest przepływ, to nie jest ważne akurat w tym momencie, ale idzie. Idzie dosyć mocno, także od razu jest i mieszanie. 15 rur, a fajnie sobie radzi. No i tak, woda się grzeje, no tu cały czas mały chemik chodzi. Trzeci pomiar pH i dalej jest pH na 7,2 najlepiej, żeby było. Na białym tle, nawet wy to może inaczej będziecie widzieć, ale ja widzę, że jest 7,6, było 7,8. Zostało tego pH minus dane 260 gramów, że na 1300 litrów, także 260 gramów. Później był drugi pomiar 7,6, dostane dało 130 gramów i teraz dalej jest 7,6, także jeszcze 260 gramów sypię i zobaczę, co się będzie działo. Jednak to pH wysokie, to sucha skóra i na takie szmera bajery, jak poczytałem. A do tego złego jeszcze bardzo
daleko. Chlor jest w porządku, bo to woda świeci. No dobra, sypię jeszcze 250 mu wsypię i zobaczę. Jak spadnie do 7,4 to tak pewnie zostawię. Cisnę, zbieram wiśnie, wiadereczko za wiadereczkiem. Słuchajcie, pomiar ostatni, godzina już jest prawie 18 i pH wychodzi teraz 7,4, także spadło, a chlor to około 1,5. Z chlorem jeszcze nie wiem, ale to jest chlor taki jak był w wodzie, po prostu i nic więcej. Muszę sobie zbadać jaką mam wodę w studni. Tak badam, ale mniejsza z tym. Rury się sprawdzają. Wiem już, że muszę tutaj czasówkę wstawić, znaczy czasówkę tak, żeby było tak na 30 stopni, żeby się wyłączyło, na 40 żeby się uruchomiło. Nie będzie tam panela, bo mi się po prostu za ciężki jest, się nie zmieści. Rury podkradnę sobie z moich heatpipe'ów, bo i tak mam tego CW od cholery. Tutaj sobie założę wszystkie 22 rury. To będzie dalej obracane, a tutaj, gdzieś tutaj stanie panel 450 na palecie w jedną stronę, także tutaj sobie jeszcze wygospodaruję. Też tą matą sobie tutaj tak ładnie wyłożę i tyle. Odsłoniłem, żeby to wszystko odparowało i woda ma już na dnie 26,5. Idę się kąpać, mam wszystko gdzieś, niech się dzieje co chce. Idę się kąpać, ja się za dużo przy tym robiłem, gorąco takie jak fix, ale wiatr chłodny. Także chyba to będzie na tyle. Słuchaj, jednak nie na tyle, także już jest teraz finał i przy okazji jeszcze właśnie burza przeszła, także test wszystkiego jak jest, działającego. Zacznijmy od początku. Pierwsze co, basen już używany, kąpany był wczoraj 29 stopni, dzisiaj w basenie jest z 29, wczoraj do rana zostało 27, teraz jest 28,2. Wszystko woreczki pozawijane, także i nie na chlapie i w ogóle. Przykryć się basenu musi być, przez to, że tutaj wszędzie są pola, sieję tego wszystkiego. Ja bym tego dna nie doczyścił później. Zobaczcie, woda, kryształ, elegancko. Po mierzeniu pH całej reszty została wrzucona tabletka multifunkcyjna. Jak słońce świeci, to pompa chodzi. Jeszcze na tym filtrze to będę przerabiał na kulki mocy. Tutaj sobie skinner ładnie wciąga, super, ten skinner robi robotę, powiem wam. Tak, te wszystkie jak jest odkryte, basen, muszki wciąga elegancko, nic nie trzeba było czyścić. Bojka sobie tutaj z tabletką multifunkcyjną jest z boku, także cały czas jest podbierane, wyrzucane elegancko. I tak, prądy pozawijane w workach, tu jest zasilanie do pompy i tutaj mam zasilanie do pompki, do sterownika, tu jest 12V, tu jest 220, worek zawinięte, przeciśnięte kostką, także żeby się nawet jakaś woda dostała, musi wypłynąć w tamtą stronę, nie ma opcji, żeby tam się jakakolwiek woda dostała. Kolektor mobilny, jak widzicie jest już, wszystkie są 22 rury, dzisiaj pierwszy dzień z grzaniem na 22 rury, a skąd mam rury? Bo tam teraz brakuje, sobie troszeczkę ukradłem, to się nic nie dzieje. I tak, ogrzewanie, czyli tak wciągam, już wróćmy, wodę wciągam tutaj z dna basenu, idzie rurą karbowaną, tutaj leci do pompy obiegowej, wchodzi nam do kolektora. Kolektor jest sterowany, tu jest czujnik temperatury na wyjściu. I tak, jeśli tutaj mam, słuchajcie, najlepiej mi wychodziło, to mam skacze pomiędzy. Nagrzewa się w kolektorze do 45 i spada do 35. Jest sam raz, bo tutaj jest taka też fontanna zrobiona. O, to jest teraz przykryte, ale ta rura, jak widzicie, jak ją odkryję, ją podniosę do góry, to ona jest na takiej wysokości i wtedy jak słonko świeci, ustawiam sobie tutaj niżej, żeby sterownik mniej więcej schodził do 30 stopni i wtedy mi cały czas miesza. No i takie fajne tutaj się leje, super, dzieci zadowolone. Macie dodatkowe jeszcze tu takie grzanko. Ciach, zapinamy. Powiązane jest
Powiem wam, tak wiało, nie zwiało, bardzo dobrze. No tak mówiłem, tutaj wychodzi do kolektora. Kolektor mobilny. Rączki sobie dorobiłem, tylko ciężarem swojego ciała naciskam go i sobie obracam go czy w prawo, czy w lewo, w którą stronę mi pasuje. Także elegancko. Zasilanie tego wszystkiego, moc 450 W, panel akurat na palecie. Tu jeszcze będę wyściełał to agrowłókniną, ale to nie było czasu. No i co? Fussybot siedzi w środku. Takie wiadro go uratowało. Nie wiem, czy to jedną ręką mi się uda wyciągnąć. Nie uda mi się. Muszę zrobić stop klateczkę. On tu ma fajnie, bo sobie większą część dnia spędza w cieniu. O, ale teraz ładnie tankuje. Może zobaczycie, 425 W daje. Tylko że on jest prawie do pełna naładowany. Jednak to słoneczko robotę robi. Tutaj nawet pokazuje mi, że mi pobiera 30 W ta pompa basenowa. Więc gdy nabity do pełna, to tutaj to wyjście troszeczkę głupieje. Ale nie mam problemu, działa. Drugi temat jest taki, że to jest wyspa. Także tutaj nawet jakby co chodziło, co by się stało, to nikogo nie kopnie prąd, bo to nie jest z niczym uziemione, także on się wyłączy, jak zobaczy jakiekolwiek tam przeciążenie, wyłączy się, także bezpieczeństwo w pełnej krasie. I tyle, słuchajcie, o, znowu przygrzało, powiem wam, dusi okropnie, także za chwilę tylko trzeba obczaić pogodę w miarę i do środka się pakować i używać ile wlezie. Na razie jest tylko, tak jak mówiłem, pH było tak jak widzieliście, tabletka multifunkcyjna i chyba jest dobrze, nie mierzyłem tego dalej, bo to po skórze czuć, jak jest za wysokie pH, to zaraz sucha skóra, a po tej wodzie ani nie czuć tego chloru w ogóle z tej tabletki, a i jak człowiek wychodzi, nie jest taki jak na normalnym basenie, że jakby go wzięli i przesuszyli, także jest dobrze, trzeba po sobie też to wszystko obserwować. No i tyle. Słuchajcie, udało się. Żona zadowolona, dzieci zadowolone. Powiem wam, najlepiej to się tutaj pływa, jak już dzieci pójdą spać, tak około 22 do Księżyca. Wtedy na zewnątrz jest 20 stopni, w basenie woda na 30, prawie tam 29 i to jest dopiero elegancko. Ale jak się zbierało tych gratów, naprodukowało, to teraz trzeba trochę poużywać. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i ja nie hamuję, ja jadę dalej z tematami przy okazji pluskając się w basenie. Powodzenia.